Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Mateuszu. Witamy wszystkich na bonusowym odcinku do wczorajszego live'a, ze względu na to, że nie udało nam się pokazać jednej tabelki i nie udało nam się skończyć jednej części, którą zapowiedzieliśmy, czyli o Robin Hoodzie, obniżaniu podatków w Rosji. Pawle, dzisiaj ma być krótko, ma być troszeczkę poważniej. Może zaczniemy od tej tabelki, którą próbowaliśmy. A to ona jest mniej poważna. To może. No to tak na dobrą rozgrzewkę. Tak? Dobrze. No, na rozgrzewkę, a później przejdziemy do takich poważniejszych tematów. No i proszę, oddaję Ci głos. Tak, słuchajcie, no mamy tabelkę jak mniej więcej Rosjanie są widziani, tak? Czyli te grupy, które najbardziej negatywnie oceniają Rosjan, czyli to jest ten ciemno-niebieski, tudzież granatowy, do zielonego, czyli kraje, odsetek, w których Rosjanie są oceniani dobrze. No jak tak tutaj spojrzymy, to kilka rzeczy rzuca się w oczy, chyba niepoprawnie. Ale widzimy, co tutaj mamy. Widzimy, że przede wszystkim mamy te kraje azjatyckie, w dużej mierze Indie, gdzie mamy dosyć duży odsetek osób, które jeżeli chodzi o miłość i przyjaźń do Rosjan, no to jest około 57%. Natomiast tych osób, które Pawle, są przepraszam, bardziej... przepraszam, że Ci przerwę, ale skąd taki kompas, wiesz, moralny w Indiach, że oni tak bardzo lubią Rosjan? Co to się wydarzyło? Wiesz co, tak zawsze było. Rosja jest postrzegana jako kraj, który nigdy nie posiadał kolonii. Ale tak, bo oni nie posiadają kolonii, bo oni po prostu te narody podbijali i wchłaniali. Tak, no ale wiesz, takiej informacji jak gdyby w Indiach nie znajdziesz. Dla nich to jest jakiś taki duży kraj, który jeszcze w tym momencie toczy jakąś wojnę z ich punktu widzenia ze Stanami Zjednoczonymi, ogólnie z Anglosasami w Europie. Z ich punktu widzenia, i to znowuż, no to będzie dyskusyjne, tak, jeżeli tam pewnie z Hindusami będziesz rozmawiać o jakieś ziemie rosyjskie, no bo tak to jest powiedzmy w tej propagandzie przedstawiane rosyjskiej i też właśnie jeżeli patrzymy niektóre wydania i gazety hinduskie. No i to tak będzie wyglądać. Wydaje się, że te kraje azjatyckie, im dalej od Rosji, im bardziej jest to takie, ta wojna i to, co się dzieje w Rosji, jakieś kontakty są odleglejsze, no bo mamy, zobacz, następny kraj, Indonezja, nie? Tak. Ja w Indonezji wielokrotnie byłem i myślę, że jak zapytasz takiego zwykłą osobę na ulicy, to ona wie, gdzie jest Rosja, natomiast tak za dużo o tej Rosji to nie może powiedzieć, kojarzy może, wiesz co, z turystów, tak? No bo do Indonezji przybywają rosyjscy turyści, często oni są w miarę bogaci, a więc im się to kojarzy w miarę dobrze. No, jak bogaci może też jeżeli... najczęściej wykształceni, nie? Więc gdzieś tam No może z tym troszeczkę... to chyba różnie. Tak, ale pewnie tak. I jedynie co im się źle kojarzy, jak tam się z nimi porozmawia, to że Rosjanie piją dużo, nie? A jednak Indonezja, no oczywiście poza tym Bali, tam jakimiś częściami, no jest krajem jednak muzułmańskim i takie, wiesz, upijanie się no ale nie jest w mogą dobrym uznać, tonie. że to jest po prostu część rosyjskiej kultury, rosyjskiej duszy i wiesz, i to akurat im ani ziębi, ani grzeje, nie? Jak zostawiają. Tak, natomiast wiesz, no to są jak gdyby to są znaczy no to są gdzieś tam turyści, no i oni są gdzieś tak w ten sposób postrzegani. No i widzimy też, patrz, nie? Mamy tutaj południową Afrykę, no może mniej, ale mamy jakąś Kenię, czyli też no podejrzewam, że dla nich w tej Kenii zapytanie się o tych Rosjan, no to też jest dosyć odległa sprawa, w odróżnieniu, nie wiem, od Brytyjczyków czy Amerykanów, jeżeli byśmy zrobili pewnie tutaj, dali pod spodem pytanie o Stany Zjednoczone, tak, czy Wielką Brytanię, no to pewnie odwrotne byłyby wyniki, nie? Więc tak to wygląda. No i zobaczcie, no im bliżej Rosji, to najczęściej, tak,
no to zwiększa się liczba tych osób, które nie lubią ogólnie Rosji, mają negatywne uczucia wobec Rosji. No i u nas jest jedna osoba z tego co widzę. No 1% osób i 1%. jesteśmy najbardziej rusofobicznym krajem na świecie. Chociaż No fobia, tak, fobia to oznacza troszeczkę strach, jak to Piłsudski mówił, że no, on się Rosji nie boi, więc nie można go nazwać ale tu nie ma, rusofobem. tu jest opisane te negatywne, tak. Mhm. Tak. I teraz zobaczcie, że Szwecja również. No więc jeżeli rozmawialiśmy o wstąpieniu do NATO, no to widzimy jak gdyby, dlaczego teraz Szwecja nagle zaczęła, przecież bardzo długo nie myślała o tym, uważała, że jako kraj neutralny sobie świetnie radzi. Nagle się okazało, że 82 osoby, mówię 82 osoby, 82% osób ma negatywny stosunek do Rosji. A ten negatywny wydaje się, że w dużej mierze też jest podszyty strachem. No i widać też na drugiej części świata, Japonia. Tylko 5%. No wiesz, ale Japonia jak gdyby ma swoje. No swoje każdy, kto miał do zatargi czynienia Rosją, z tak. Rosją, to wiesz, no i Szwedzi, i Polacy. Brakuje mi tu w zestawieniu Finów. Myślę, że też mogliby być wysoko. Też, tak. Myślę, że No mogłoby i być Bałtyki. podobnie na poziomie Polski, tak, albo Szwecji, gdzieś pomiędzy może. Okej. Myślę, że fajne dane. Tak, ale tu też mamy ciekawe, no bo tak się dużo mówi, że Niemcy są prorosyjscy czasami, natomiast zobaczcie, większość Niemców jednak ma negatywny stosunek. Te osoby, odsetek tych pozytywnych odczuć to jest tylko 10%, nie? Więc to. Ale to też pokazuje, jak duża siła jest rosyjskiej propagandy w danym państwie, bo często patrząc na Niemcy i widząc te, wiesz, parady rosyjskie prowojenne i jakieś te flagi, zetki, które były próbowane naklejane na samym początku, no to odnosi się wrażenie, że jest tam lepiej dla Rosjan, a jednak no, nie do końca. Nie? Tak, i to też ciekawe, że na przykład zobacz, no mówię, im dalej od Rosji, tym lepiej, no bo już na południu Europy, tak, no tutaj No to tak, południe mamy żyje z Grecję, turystyki, nie? Tak, mamy Włochy, już te odsetki będą się zwiększać, chociaż w wypadku, i to jest ciekawe, w wypadku Hiszpanii tego nie obserwujemy, więc to wydaje się, że tutaj jest taki wyłom w tej logice. Kojarzysz tak, no gdzieś jednak historyczne jakieś zatargi No właśnie nie, hiszpańsko-rosyjskie? Nic nie kojarzę, dlatego nie wiem dlaczego to aż tak, tylko 5 zaraz po Polsce i Szwecji, nie? No więc to też jest ciekawe. No i słuchajcie, no i tak to wygląda, jeżeli chodzi o te główne kraje, tak, czyli USA, no to widać, że tu też szans chyba na szybką, bo to też się dużo mówi, że republikanie dojdą do władzy, no jeżeli wojna będzie trwać, republikanie dojdą do władzy, no to ta polityka nie powinna się zbytnio zmienić, no bo amerykańskie społeczeństwo jest negatywnie ustosunkowane na ten moment, nie? Tak. Tak, no zresztą Rosjanie gdzieś tam za głównego wroga uznają anglosasów, więc Amerykę. Tak, Wiesz, tak. Jeżeli chcą kogoś bombardować, no to Londyn, Waszyngton są pierwszymi miastami, które są zazwyczaj wymieniane. Więc ta historia gdzieś od wielu, wielu lat tych dwóch biegunów światowych no, się toczy i widać to, odzwierciedlają to te statystyki. Tak, a więc pozdrawiamy te 1% tych Polaków, którzy mają te ciepłe uczucia wobec Rosji. Ale może to nie jest tak. Uczucie, że tych Polaków jest więcej, czytając niektóre komentarze pod naszymi postami i pod naszymi artykułami, no nie mniej. Wiesz, tak naprawdę ci muszą być wyjątkowo aktywni, żeby szerzyć tą miłość. No tak, no to prawda, że jak ich jest mniej, no to muszą nadrabiać tutaj aktywnością, tak? Albo nadaktywnością czasami. Tak, poza tym ja nie wiem, czy ten 1% był w stosunku do kraju Rosja, czy do ludzi Rosjan. Tam było napisane Rosja.
No właśnie, na ale tym slajdzie. ktoś, kto odpowiadał na pytanie, mógł się pewnie różnie, utożsamić, wiesz, tak. ale Rosjanie mi nic nie zrobili, wiesz, mam tam jakiegoś znajomego, jest w I porządku. on jest fajny, taki Tak, no odważny, bo ludzie tak, jako i wypić ludzie, wiesz, no to lubi i się zabawić, tak. kwestia gdzieś tam polityki i tych setek lat różnych zatargów. Ale jeżeli ktoś się tym nie interesuje, a ma, wiesz, po prostu jakiegoś znajomego przyjaciela, to może mieć korzystne gdzieś tam wspomnienia co do niego, czy pozytywne myśli do Rosjan. No i ma do tego prawo, nie? Tutaj ja wcale nie neguję tego 1%, nawet jakby było 10%, to też nie neguję. Tak, bo w porządku. tam też są ludzie, czytamy i obserwujemy różnych Rosjan, którzy wydają się całkiem w porządku, nie? W przeciwieństwie do tego, co robi rząd Kremla. Tak, no bo to, żeby to wybrzmiało. Tak, my nie jesteśmy uprzedzeni, nie? Do Rosjan. Nie jesteśmy do Rosjan, nawet do Rosji. My jesteśmy uprzedzeni do tego reżimu i do tego rządu, który... Też często to mówimy, w mojej ocenie sprowadza Rosję na złą drogę. No i nie jest. Jeżeli patrzymy jak gdyby z punktu właśnie Rosjan, no to nie jest dobry rząd, to jest fatalny, tak. No do niczego dobrego Rosji nie doprowadzi, wplątał w jakąś niepotrzebną wojnę, w zapaść ekonomiczną, w uzależnienie od Chin. No jest więcej strat z tego wszystkiego niż jakichkolwiek zysków, tak. Mogli mówić o zyskach. Nie? Ja bym płynnie przeszedł do tego, jak on jest niekorzystny dla Rosjan. Połączyłbym to z tematem, który chcemy omawiać, czyli z odpływem kapitału z Rosji oraz tym, jak się zachowywał ten rząd na początku, a do jakich wniosków doszedł po niecałym 1,5 roku i co robi, żeby po prostu gasić ten pożar, który właściwie sam spowodował. Napisaliśmy na portal Ekonomia Rosji 2 dni temu bodaj artykuł o tym, że obniża rosyjski rząd podatki dla najbogatszych. Dlaczego to robi? W zeszłym roku, no dla kasy, ale dla kasy nie żeby zdobyć kasę, ale żeby ją zatrzymać. W zeszłym roku z gospodarki rosyjskiej wypłynęło między 200 a 300 miliardów dolarów zagranicznych inwestycji i zagranicznego kapitału. Ja napisałem około 220 miliardów, bo gdzieś tam kiedyś znalazłem taką statystykę. Natomiast ciężko jest to zweryfikować 1 do 1, dlatego podaje się między 200 a 300. My przyjęliśmy 220 jako taki bezpieczny pułap, bo gdzieś on był też podany. Dodatkowo w tym samym czasie rosyjski kapitał wypłynął na kwotę 60 kilku miliardów. W tym roku dodatkowo kolejne 30 kilka miliardów wypłynęło. Przerwę ci, żeby jedną rzecz wyjaśnić tutaj widzom i słuchaczom. Tutaj chodzi, że w zeszłym roku mówiliśmy, że sankcje działają i jednym z elementów tych sankcji było wycofywanie inwestycji i wycofywanie kapitału zachodniego, tak? Czyli jeżeli ktoś miał jakieś fabryki, jakieś projekty w Rosji, no to wycofywał te pieniądze powoli i ten proces jak gdyby trwa. I te dane, czyli pomiędzy 200 milionów a 300 milionów, to nie jest tylko kapitał zachodni, ale to jest kapitał zachodni wraz z kapitałem rosyjskim. Miliardów. 200-300 miliardów to nie jest tylko kapitał zachodni, ale kapitał zachodni plus rosyjscy oligarchowie, którzy w którymś momencie przestraszyli się sytuacji i zaczęli wycofywać te pieniądze również z Rosji w różne ciekawe miejsca. Tak jest. Więc jest ciepło często. Tak, więc możemy spokojnie założyć, że ponad 300 miliardów, które opuściło gospodarkę rosyjską na przestrzeni tego 1,5 roku wojny. 300 kolejnych miliardów jest zablokowane na kontach w całej Europie rezerw walutowych, które zostały gdzieś tam zablokowane sankcjami. To trochę więcej, bo tak, 325 miliardów dolarów to są rezerwy Banku Centralnego i około 50 miliardów zostało zamrożone majątków rosyjskich oligarchów, tak się mniej więcej szacuje.
Tak, więc są to kwoty, które przewyższają rosyjski budżet. Tak, bo przypomnijmy, że rosyjski budżet to jest 300 miliardów. Tak jest. Więc jeżeli chodzi o to, co musiał zrobić rząd rosyjski, to musiał zatamować ten krwotok. Gdyż taka ilość wypływającej gotówki, wypływających inwestycji z gospodarki zmniejsza te koło zamachowe, a to im większe koło zamachowe jest, tym mamy większy wpływ z podatków. Jeżeli wypłynie nam tyle pieniędzy, no to zmniejsza się to koło zamachowe, a więc zmniejszają się dochody podatków. Rosyjski rząd najpierw, gdy sytuacja miała miejsce na początku zeszłego roku, odgrażał się do tych wszystkich ludzi, którzy będą, rosyjskich obywateli, którzy będą wyprowadzać swoje środki, nazywał ich zdrajcami i szczurami, którzy opuszczają okręt. No i co robi teraz? Mówi, Dima, tu był Miedwiediew bardzo aktywny. W tej sprawie zaangażowany. Tak. Tak, no i co robią teraz? Do tych samych ludzi zwracają się, wiecie, no, głupio wyszło, obniżymy wam podatki, ale weźcie, wróćcie nam te pieniążki do gospodarki, bo mam chorą gospodarkę. Nie? Więc... Tak, ale przypomnijmy jeszcze jedną daną, bo myślę, że ona też w dużej mierze wpłynęła. W czerwcu po raz pierwszy tak naprawdę od COVID-u, dołka covidowego, w Rosji odnotowano ujemny bilans płatniczy. Czyli on nie jest tylko spowodowany tym, że mamy tam problemy w handlu, oczywiście też, natomiast właśnie tym wypływem kapitału i gotówki. Nie? Czyli więcej wypływa z Rosji na ten moment niż wpływa. Jeżeli policzymy właśnie wypływ tej gotówki, tych oligarchów, bilans handlowy, czyli eksport minus import, tak? Okazuje się, że Rosja jest na minusie i to prawdopodobnie bardzo zaniepokoiło rząd i bank centralny. Tak. I co do przepisów. Przepis wygląda tak. Majątki powyżej 100 milionów rubli, czyli około $1 000 000, można wpłacić na fundusz, Paweł, przypomnij mi, jak się nazywa ten fundusz? Osobisty powierniczy. Fundusz osobisty powierniczy. 90% dochodu z tego funduszu muszą to być dochody z nieruchomości, dywidend i nie wiem tam co jeszcze, no takich wiecie rzeczy. Tak jak z kapitału, tak, no najczęściej jeżeli macie kapitał, no to ten kapitał inwestujecie w nieruchomości, kupujecie jakieś, nie wiem, hotele, kamienice, jakieś inne rzeczy, jakieś biura, tak, biurowce i tak dalej. Tak. Możecie sobie kupić jakąś spółkę rosyjską, czy jakieś udziały w jakiejś spółce, no i teraz jeżeli ta spółka... Bo jak wypływały te pieniądze, jakbyś mógł opisać ten proces, bo to nie jest, że walizka i jedzie, tylko na zasadzie kupna spółki gdzieś w innym kraju, tak? Albo kupna nieruchomości w innym. No to różnie one, wiesz, może i czasami ktoś i wywoził w walizce, natomiast no najczęściej podmioty prawne, które były w Rosji, transferowały do następnych podmiotów, które były otwierane na przykład na Cyprze, w krajach podatkowych, no i w ten sposób te pieniądze wypływały. Czasami też to były po prostu przelewy i firma się zwijała, nie? Lub bankrutowała z jakiegoś tam powodu, bo sobie utworzyła koszty. No, tutaj możliwości, jeżeli ktoś się zajmował biznesem, no to wie, że jest dosyć dużo, a w Rosji jeszcze więcej. I jak gdyby z wypływem pieniędzy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o początek 2022 roku, nie było. Oni teraz ograniczyli różnego rodzaju właśnie te możliwości, natomiast no nadal są, tak? Jeżeli chcesz te pieniądze z Rosji w jakiś sposób wytransferować, no to zrobisz to przez, powiedzmy, nie wiem, szereg spółek. Nie? Ale pojawił się fajny argument, dobrze, że wspomniałeś o Cyprze. Na przykład na Cyprze najniższy podatek dochodowy, z tego co sprawdzałem sobie, to jest 20%. W tym momencie osobiste, tak, i on jest tam progresywny i tam dochodzi do 35%, w zależności o jaki tam jest dochód. Natomiast w Rosji ten przepis zmniejsza podatek dochodowy do 15%. Czyli ktoś, kto chciał wytransferować te pieniądze za granicę, co robił, bo mamy informację, że w przeciągu roku kont z $1 milion takich, wiecie, ilość spadła z 46 000 do 37 000 i
jeżeli wziąć pod uwagę wszystkich milionerów, którzy mają co najmniej $1 milion na swoich kontach, no to wyparowało, tak jakby wypłynęło 20% średnio z każdego z tych kont, czyli 1/5 ich majątków została wywieziona poza granicę Rosji. No i Rosja, chcąc zatrzymać ten proces, mówi: OK, na Cyprze macie 20, to u nas będziecie mieli 15, ale zostańcie u nas, kupcie te nieruchomości albo ich nie sprzedawajcie. No bo wiecie, jeżeli wszyscy będą wytransferowywać pieniądze, na przykład na zasadzie sprzedaży nieruchomości, no to jeżeli będzie więcej wystawionych nieruchomości na sprzedaż niż chętnych na ich kupno, no to co nastąpi? No po prostu krach, nie? Zbicie jakieś tam bańki. Ale to właśnie widzieliśmy, tak? Bo w którymś momencie przecież było tak, że jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to największe spadki były na najdroższych apartamentach w Moskwie, co się chyba nigdy nie zdarzyło w historii, nie? Tak, i to było 30% z tego, co pamiętam. Bo się wszyscy, to potem się już uspokoiło, nie? Natomiast no, był taki moment, że wszyscy się tego pozbywali. Tak. A więc była gdzieś jednak jakaś tam okazja. Nawet ktoś mnie się pytał z rynku nieruchomości, jak kupić. Ja się na tym nie znam, na rynku nieruchomości, a więc oprócz tego, że mam jakieś. I to chyba tylko ta moja znajomość się na tym kończy. Natomiast no, na pewno, kiedy były takie duże obniżki, no to pewnie była jakaś tam okazja, szczególnie jeżeli chodzi o te luksusowe miejsca w Moskwie. No tak, więc mniej więcej tak ten mechanizm będzie wyglądał. No i co? Postraszyli, powyzywali, a teraz tą ustawą przepraszają i proszą, by wrócili. Tak, no bo żebyście też zrozumieli, jak to w Rosji wygląda, bo często my pojmujemy, albo duża część, że podatki płaci się jak gdyby od pracy. Tu mówimy o podatku od kapitału, tak? No te osoby, które posiadają duże majątki, one żyją z tego, że posiadają ten kapitał i ten kapitał w różny sposób inwestują, tak? Czyli właśnie w nieruchomości, w jakieś spółki, w jakieś akcje, samemu nie pracując w większości wypadków. Oczywiście zdarza się, że ktoś jednak pracuje, jest jakimś prezesem i tak dalej i te elementy nie obejmują tego funduszu, tak? Czyli jeżeli ktoś pobiera pensję prezesa jakiejś spółki, na przykład rosyjskiej czy międzynarodowej, no to oczywiście to nie wchodzi. Natomiast sporo tych oligarchów nie pracuje, tak? Czyli żyje z tego zgromadzonego kapitału. Jest bogaty dlatego, że jest bogaty. Po prostu. Tak, szczególnie w Rosji. Tak. Tudzież są to często rodziny, na przykład kogoś, którzy również posiadają majątki i to ich też dotyczy. I tak kolejne dalej, i tak pokolenia. Które głównie zajmują się wydawaniem tego, nie? A nie gromadzeniem. No niemniej dla tych osób, dla powiedzmy tych dzieci oligarchów, bo bardzo często te dzieci oligarchów nie pracują, no to dla tych dzieci oligarchów właśnie tutaj taki ukłon ze strony rosyjskiego rządu. I dlatego nazwaliśmy to taki rosyjski Robin Hood, no bo Robin Hood zabierał bogatym i rozdawał biednym. W Rosji zmniejsza tutaj bogatym podatki, a jak zmniejsza podatki bogatym, no z jednej strony oczywiście ta część... To gdzie one się pojawią? No ale gdzie one się pojawią? No i słyszymy tutaj o różnego rodzaju pomysłach, tak, dotyczących zwiększenia podatku dla wszystkich, czyli najczęściej dla tej biednej i średniej klasy. No i oczywiście cięcia wydatków państwowych, które już są zapowiedziane. Na przykład w służbie zdrowia. Tak, więc bogaci będą mieli w Rosji lepiej, a biedni będą mieli gorzej. Tak, ja mówiłem, że w zeszłym roku, że rząd będzie musiał coś zrobić, żeby zdobyć tą przychylność oligarchów, no bo ten system jest tak stworzony. I mam teraz taką sytuację, że z jednej strony może to był błąd, tak, Zachodu, no ale trudno sobie wyobrazić inaczej, że te majątki na Zachodzie były konfiskowane, czasami zamrażane, przez co część oligarchów się przestraszyła i wróciła na przykład do Rosji. Ale Paweł, ja nie uważam, że to jest błąd. Ja uważam, że to jest sprytny ruch zachodnich państw ze względu na to, że oni są w stanie teraz wyszarpać te nieruchomości, te biznesy w okazyjnej cenie. Tak, ale wiesz co, błąd na takiej zasadzie, żeby jak być może im by pozwolono cały czas te pieniądze trzymać i ten transfer, no to większa byłaby siła nacisku, żeby zmienić reżim w Rosji, nie? Aha, okej.
na tej zasadzie, tak? Są takie jak gdyby analizy, ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że wcale tak by nie było, ale są takie pomysły i trzeba było uderzyć, wiesz, sankcjami nie w oligarchów, tylko w tych najbiedniejszych, tak? Czyli zakazać importu, zamknąć te granice i tak dalej. Uważam, że to by nie przyniosło pozytywnego efektu, bo by był taka oblężona twierdza i większa by byłaby mobilizacja i Rosjanie by nagle poczuli, że to jest ich wojna. Więc mam odmienne tutaj zdanie. I wcale by nie zmienili, bo Rosjanie nie mają w swojej naturze zmieniania rządu przez rewolucję. Znaczy, no kiedyś mieli tą rewolucję, natomiast no musi jeszcze wiele rzeczy się wydarzyć, żeby coś takiego się nastąpiło. Natomiast jakieś bunty społeczne w Rosji no nie zdarzały się zbyt. Ale nie oszukujmy się, w tym momencie tak naprawdę pierwszy rok na klatę brała koszty wojenne. Kreml brał przez, wiesz, powiększanie dziury budżetowej, jednak społeczeństwo dosyć się ślizgało. To ten rok dopiero jest taki, że te koszty są Dlatego mówiłem, że rok 2023, jak przedstawiałem prognozy, to będzie rok oligarchów w Rosji, bo mamy ustawę o ziemi, o której wielokrotnie już mówiłem, czyli możliwość dowolnego dzierżawienia tej ziemi. Mamy plany, jeszcze one nie weszły, ale no one są już zaawansowane, kolejnej prywatyzacji majątku państwowego oraz nacjonalizacji, tudzież wykupienia majątku zachodniego i prywatyzacji i rozdania oligarchom. No i teraz są te jeszcze obniżone podatki, czyli wyobraźcie sobie taką sytuację, że rząd mówi: OK, obniżamy wam podatki, a za moment będziecie mieli, jak sobie ściągniecie te pieniądze z powrotem do Rosji na przykład i wpłacicie na to konto, no to będziecie mogli sobie kupić jakąś fajną firmę zachodnią, którą znacjonalizujemy i sprzedamy na rynku. Nie? Czyli nie dość, że pokazuje, to jest taka zachęta, nie dość, że mówi OK, będziecie płacić niższe te podatki, to jeszcze damy wam różnego rodzaju okazje biznesowe, jak te pieniądze dobrze wydać i przetransferować do nas. Czyli tak naprawdę jest to scementowanie takiej grupy trzymającej władzę oligarchów i tej wierchuszki Kremla, skupowanie biznesów, które raz skupione już pozostaną w ich rękach na dziesiątki lub setki lat, a po prostu zostanie to zrobione kosztem społeczeństwa rosyjskiego. Te 20 czy 30 lat tego wzrostu, gdzie tam wytworzyła się jakaś klasa średnia i tak dalej, to teraz to jest zarzynane i po prostu wytransferowywane te środki będą do tej grupy trzymającej władzę, która będzie sobie przekazywać władanie Rosją pewnie z pokolenia na pokolenie, raz ten kuzyn tego, tutaj ten znajomy. No jeszcze wiesz, jak to między kuzynami mogą się pokłócić, a więc tu jest też szansa na to rozbicie jakieś, bo przynajmniej wielokrotnie mówiłem, nie wierzę w takie rozbicie Rosji pod względem narodowościowym, nacjonalistycznym, tak, że to jakieś narody się zbuntują. Korporacyjnym, że tu będzie jedna korporacja, druga korporacja. Z własną armią. Tak. No bo teraz trzeba bronić i zresztą to widać po przewrocie Prigorzyna, że posiadanie własnych najemników i własnej armii jest dosyć przydatne w obecnej sytuacji. No bo jeżeli masz, no to nie można ci nic zrobić w Rosji teraz, no bo władza centralna jest zbyt słaba. I to wszyscy jak gdyby też zauważyli, o tym się mówi. No i teraz zwróć uwagę na to, że tutaj obecny reżim przeprowadza to w ten sposób, że tworzy taką grupę, która jest lojalna, no i za tą lojalność odpowiednio będzie nagradzana. Do tej pory było nagradzane różnego rodzaju wygrywaniem tych przetargów, znaczy to nawet nie były przetargi, tylko te zlecenia na odbudowę na przykład Donbasu, na jakieś różne infrastrukturne projekty. No a teraz będzie jeszcze dodatkowo, tak? Czyli będzie nagradzany w ten sposób, że jakaś firma będzie mogła kupić kapitał tych firm zachodnich, które się, mówię kapitał, no infrastrukturę, fabryki i te firmy zachodnie, które się wycofują. Ale tu Paweł, ja zadam ci pytanie, bo w sumie... A jeżeli jesteś zdrajcą i nie dołączyłeś do nas, no to nie. No więc okej, to zadam ci inne pytanie. W takim razie, nie, bo chodzi mi o coś innego.
żeby dana firma mogła funkcjonować na takim, wiesz, levelu dużym, to ona musi mieć najczęściej już kontrakty międzynarodowe i być na wielu rynkach i tak dalej. I teraz moje pytanie do ciebie jest takie, właściwie jest dwuczłonowe. Rynek rosyjski będzie biedniał, no bo to społeczeństwo będzie biedniało, więc te firmy nie będą w stanie generować takich dochodów, jak generowały firmy zachodnie, będące w Rosji, gdy była klasa średnia. To jest jedno. Tak. A drugie, Chiny też mają chrapkę na co niektóre interesy i na wejście Zachodnie. na rynek rosyjski i po prostu przygarnięcie części tych firm zachodnich, kupując na przykład z drugiej ręki od tych, którzy kupili je z pierwszej ręki. Nie wiem, jak to jest możliwe w przyszłości. I co się wydarzy za kilka lat? Powiedzmy, wojna się kończy, te firmy zostaną już w obcych rękach, zachodnie firmy nie będą chciały lub nie będą miały możliwości ich kupienia. Rozrost może być niemożliwy ze względu na to, że sankcje mogą wciąż trwać, dopóki nie zostaną wypłacone reparacje Ukrainie, jak to postanowiła grupa G7. No, teraz już tak prognoza daleko idąca, no. Tak, ale w sensie, bo to jest bardzo skomplikowana układanka, a na tym jeszcze wszystko odgórnie poprzez uzależnienie gospodarcze kładą ręce Chiny. Czy to nie jest tak, że ci oligarchowie w tym momencie im się wydaje, że robią złoty interes, ale w dłuższej perspektywie te firmy dochodowo muszą spadać, bo społeczeństwo będzie biednieć? Niekoniecznie. Okej. Dlaczego? Pewnie będzie różnie, wiesz, no będą tacy, którym coś tam spadnie, będą tacy, co nie, ale zwróć uwagę, że znaczy nie wiem, wiesz, jak tam będzie z tym Zachodem, tak, bo tutaj też w tą jedność, teraz mamy jakąś jedność, czy ta jedność zostanie utrzymana po wojnie, zobaczymy. Pewnie będą kraje i korporacje, które będą się z tego wyłamywać. No tylko, że wiesz, żeby wejść z powrotem, to musisz mieć rynek zbytu. Jeżeli w tym momencie osłabia się rubel, siła nabywcza spada... Zależy na co. Poczekaj, bo możesz wejść, bo ty myślisz jak gdyby o tym, żeby coś wysyłać do Rosji. A ja myślę, że większość firm będzie zainteresowana cały czas tym, co Rosjanie mają, czyli na przykład zobaczymy, jak będzie wyglądać siła robocza w Rosji, ale po pierwsze Rosjanie mają dużą przestrzeń, duże miejsca, na przykład do upraw różnych rzeczy. To jest jedna rzecz i tym Chiny są zainteresowane, wielokrotnie o tym mówiły. I druga rzecz, mają różnego rodzaju surowce. Możemy, teraz te surowce, powiedzmy ropa naftowa jest w takiej cenie jak nie innej, ale po wojnie te ceny mogą być inne, tak? Oprócz tego mamy też surowce ziem rzadkich, które Rosja prawdopodobnie posiada, na przykład nie wie, że posiada, bo nie szukała i tak dalej, a to jest jednak duże terytorium. I tutaj firmy na pewno będą zainteresowane eksploatacją tych rosyjskich surowców. I teraz to, co się dzieje, o czym wielokrotnie mówiłem, to nie jest często tak, że te firmy chińskie same wchodzą. Bardzo często jest tak, że są tworzone, tak jak kiedyś z kapitałem zachodnim, spółki joint venture chińsko-rosyjskie. I teraz to, co należałoby się spodziewać, no ponieważ Rosja staje się w jakimś stopniu prowincją chińską, jeżeli patrzymy o ten aspekt ekonomiczny, i coraz więcej importuje gotowych towarów. No to społeczeństwo będzie biedniało. Dlaczego? No wielokrotnie mówiłem, no bo okazuje się, że towary chińskie są tańsze, lepsze już w tym momencie niż towary wyprodukowane w Rosji. No to skoro coś, to naturalnie wypiera inne towary z rynku. No i to zabije też dodatkowo przemysł rosyjski. Tak, a więc to jak gdyby osłabia w krótkim i średnim terminie ten przemysł rosyjski. No i teraz może się okazać, że ten przemysł rosyjski no za jakiś moment no będzie w takim stanie, że będzie można go bardzo tanio wykupić. Ty, a ja sobie właśnie coś uświadomiłem. I teraz ci oligarchowie będą zainteresowani współpracą z kim? No jeżeli z Europejczykami tak za bardzo nie mogą, z wielu względów, no będą oczywiście jakieś tam firmy, które będą się wyłamywać po tej wojnie.
Teraz oczywiście jest pytanie, kto wiesz, kto po tej wojnie będzie rządził, tak? No bo jak będzie syn Patruszewa, młody Patruszew, czy jakiś inny, powiedzmy taki siłowik, no to wtedy niekoniecznie, tak? Może to tak być. A może będzie bardziej taki pseudodemokratyczny rząd, nie wiemy, jak to będzie wyglądać, co będzie po Putinie i to są takie ciężkie dywagacje, ale wydaje się, że to wielokrotnie powtarzałem, że ten nowy rząd będzie bardziej prochiński, no bo wiesz, sporo jest tych biznesów do zrobienia, tam jest kapitał, no bo te Chiny są w stanie dofinansować te wszystkie upadające w tym momencie przedsiębiorstwa, bo zobacz, co będzie z tymi przedsiębiorstwami, które teraz przestawiły się na tą produkcję wojenną. Nie, one za 2 lata, przykładowo, będą musiały, czy za rok, przestawić się na produkcję cywilną. Tak, No, ale sam powiedziałeś, że ten rynek wewnętrzny będzie zniszczony. Nie będą w stanie teraz jadą na wysokich marżach, bo dostają zaliczki od rządu. Wszystko jest pięknie, cudownie, a nagle będą musieli wrócić do rzeczywistości i konkurować na przykład z chińskimi produktami, które są o połowę tańsze i lepsze. Ja sobie coś właśnie uświadomiłem. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że w sytuacji, w której juan się umocnił 50% do rubla, to Rosjanie zarabiają mniej niż Chińczycy. Wcześniej już chyba zarabiali, a teraz jeszcze mniej, nie? Więc dla Chin to może być tania siła robocza. Tanieje. I to jest też jak gdyby pozytywne, znaczy pozytywne dla Chin, tak? No tak, bo mogą sobie zrobić taką kolonię, taką robotnic. Tam mają, wiesz, wszystkie materiały ziemskie. Będą swoich sprowadzać, tak? Plus jeszcze będą też mieli jakiś zasób z Rosji. Tylko musi być jeden warunek. Rosja musi być, wiesz, na tyle uzależniona i na tyle te więzy muszą być silne, żeby nikt nie chciał tego zmieniać. Znaczy to musi być taki, wiesz, układ pan i niewolnik, tak? No bo jeżeli będzie układ partnerski, no to Chiny tego nie będą chciały. I dlatego moim zdaniem, wielokrotnie mówiłem, przetrzymują, tak? W tym momencie nie inwestują, no bo zainwestują, a może się zdarzyć to, co z tym kapitałem zachodnim, no w ogóle to jest trochę bez sensu w tym momencie. Natomiast jeżeli będzie, wiesz, sytuacja taka, że, bo to sami ci oligarchowie zwrócą się do tych, wiesz, do tych Chińczyków, powiedzą, słuchajcie, tutaj zróbmy jakiś wspólny biznes, mamy do sprzedania to i to, nie? Dokapitalizujecie nas, robimy, wysyłamy na przykład na rynek chiński te towary i tak dalej, i tak dalej. Czy to będą nieprzetworzone jakieś właśnie surowce, czy to będą częściowo przetworzone? No zobaczymy, tak? Bo tu pamiętaj jeszcze jedna rzecz, bo nagle jeżeli Rosja stanie się jako taki duży, powiedzmy, junior partner dla Chin, no to Rosja, zobacz, jest blisko Europy jednak, nie? Czyli można sobie też wyobrazić, że no ten handel jak gdyby, no jakieś duże korzyści, tak, dla Chin, no wiele rzeczy, tak. Natomiast żeby tak było, no to ten następny rząd przynajmniej musi być bardzo mocno przychylny, jak nie uzależniony od władz w Pekinie. I do tego Chiny będą moim zdaniem dążyć. No to już się dzieje, obserwujemy to na wymianie handlowej i na wszystkich takich technicznych tematach, które przejmują po Europie, która się wycofała. Nie? Czy Stanach Zjednoczonych, komunikacja, jakaś cyfryzacja, wszystko to, transport, wszystko to idzie w kierunku chińskim. Dobra, Paweł, myślę, że tą konkluzją możemy zakończyć ten bonusik. Wyszło 40 minut, więc tak dłużej niż planowaliśmy. Więc z mojej strony dziękuję Wam serdecznie za dotrwanie do końca. Prosimy o łapki w górę, suby, polecanie znajomym. Jak ktoś chce zostać patronem, to linki są pod spodem. Będziemy próbować to rozwijać, jeżeli będzie Wam się podobało. Dziękujemy ślicznie. Miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.